filmowym codzienniku, nomen omen jak co dzień, spotykamy się, ażeby omówić jak najbardziej najciekawsze sprawy filmowe, kulturalne minionych kilkunastu godzin. Dzisiaj, jak zawsze, 3 tematy. Po pierwsze, powstanie film o powstawaniu Rockiego. Nakręci go Peter Farrelly, odpowiedzialny m.in. za Green Book. Po drugie, reżyser Tyler Rejka ma nową zabawkę i nakręci Matchbox. A Matchbox to oczywiście znany producent resorówek. O tym będzie jak najbardziej. A po trzecie, wczoraj miał miejsce pierwszy półfinał Eurowizji, w którym wystąpiła polska piosenkarka Luna. O tym jak najbardziej będziemy też mówić. Więc jak chcesz być na bieżąco, to daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystko, a ja już nie przedłużam i zaczynam, bo rzeczywiście tematów, tak, jak najbardziej tematów jest tyle co zawsze, ale są jak najbardziej zacznę i zaczniemy od Rockiego. Zaczniemy od Rockiego. Peter Farrelly, Green Book opowie o powstaniu Rockiego. Co wiemy o I Play Rocky? Podaje nam portal Deadline, a także World of Real. Peter Farrelly ma nowy projekt I Play Rocky. Będzie historią powstawania jednego z najsłynniejszych dramatów sportowych w historii kina Rockiego. Rzeczywiście, trudno się z tym nie zgodzić. Peter Farrelly opowie o powstaniu Rockiego. Będzie on nie tylko reżyserem, ale też jednym z producentów filmu. Nad scenariuszem pracuje Peter Gamble. Aktualnie trwają poszukiwania od twórcy głównej roli. Jak na razie Sylvester Stallone nie jest zaangażowany w projekt, który zostanie przedstawiony kupcom podczas zbliżających się targów w Cannes. Trzeba przypomnieć, że Sylvester Stallone wiele lat temu prawa, no niestety, do filmu odsprzedał producentowi. Co prawda powinien już je dawno otrzymać na mocy jakiegoś tam prawa, jakiejś tam ustawy, no ale rzeczywiście są problemy z producentem, dlatego też między innymi tak zwany spin-off o Iwanie Drago, o jego synu nie powstaje. Krótkie streszczenie brzmi następująco. Walczący o przetrwanie aktor z częściowo sparaliżowaną twarzą i wadą wymowy pisze scenariusz, który chce kupić duże studio filmowe. Bohater zgadza się go sprzedać tylko pod warunkiem, że zagra główną rolę. Odrzuca pieniądze, które mogłyby zmienić jego życie i pracuje za grosze, aby zrealizować swoje marzenie. Film stał się największym hitem 1976 roku, zdobył 10 nominacji do Oscara i wygrał statuetkę w kategorii najlepszy film. Oto prawdziwa historia powstania kultowego filmu Rocky. Jeżeli tak popatrzymy na ten zarys, zgadza się, w 100% się zgadza, bo akurat tak dokładnie wygląda historia Rockiego, właściwie Sylwestra Stallone. Pamiętam, że on nawet do tego stopnia był ubogi, że nie miał pieniędzy na wyżywienie swojego pieska, więc psa również musiał sprzedać. No niestety potem tak to się ułożyło, ale potem go odkupił. Aktualnie filmografię Petera Farrelly'ego zamyka zrealizowana dla Prime Video komedia Ricky Stanicki. Główną rolę zagrali w niej Zac Efron i John Cena. Przypomnę również, że Peter Farrelly to jest jeden z dwóch dżentelmenów odpowiedzialnych za takie filmy jak Głupi i Głupszy i tak dalej, i tak dalej. Ale ostatnimi czasy rzeczywiście Green Book to jest całkiem poważne kino, całkiem fajne. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Dużo jest takich produkcji, które opowiadają nam o tym, jak powstawały filmy, produkcje sprzed lat, między innymi Bullitt, tak, słynny film ze Steve'em McQueenem i już również niedługo powstanie, już niedługo będzie. Zobaczymy. Film o powstawaniu filmu zawsze, jak dla mnie przynajmniej, jest bardzo ciekawy. A teraz reżyser Tylera Rejka ma nową zabawkę, nakręci Matchbox. Podaje nam portal Deadline. Powracają plany realizacji filmu na bazie resoraków Matchbox. Projekt właśnie zyskał reżysera. Każdy, domyślam się, wychowany w latach 70. i 80. albo bawił się takimi zabawkami, albo marzył o takich zabawkach. Matchbox powstaje dla studia Skydance. Wytwórnia właśnie uznała, że najlepszą osobą na stanowisko reżysera jest były kaskader Sam Hargrave. Sam Hargrave, znacie go doskonale za sprawą filmów platformy Netflix z cyklu Tyler Rake. I nie tylko, bo rzeczywiście jeszcze kilka innych produkcji również zrobił. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Angaż Hargrave'a może sugerować, że Skydance skłania się ku widowisku akcji. No, biorąc pod uwagę, że mamy różnego rodzaju resoraki, tutaj nawet na zdjęciu widać kilka, no to byłoby ciekawie, gdyby to było coś na kształt Szybkich i Wściekłych, Need for Speed i jeszcze do tego rzeczywiście jakaś tam sensowna, fajna fabuła. Najnowsza wersja projektu została ogłoszona w 2022 roku. Wtedy też stanowisko scenarzysty objął David Goswell, który ma na swoim koncie horror Sierota Narodziny Zła. Jest on nadal związany z projektem, ale w międzyczasie Skydance zatrudniło drugiego scenarzystę. To Jonathan Trapper, twórca seriali Banshee oraz Wojownik. No więc rzeczywiście
widzisz, jak to wygląda w Hormudzie, że tam się rzeczy zmieniają jak w kalejdoskopie. Już patrzymy dalej. Matchbox, małe zabawki, które cieszą pokolenia. Popularny mit mówi o tym, że resoraki narodziły się, kiedy John Odell próbował rozwiązać problem swojej córki. Otóż dziewczynka chodziła do szkoły, która zezwalała na przynoszenie zabawek, które zmieszczą się w piórniku. Tak wymyślił miniaturowe modele pojazdów, które spodobały się nie tylko córce, ale i reszcie dzieciaków ze szkoły. Całkiem oryginalnie. Resoraki Matchbox zrodziły się w brytyjskiej firmie Lasney Products, która została założona w 1947 roku i specjalizowała się w produkcji małych pojazdów, którymi mogły jeździć dzieci. W 1953 roku z okazji koronacji Elżbiety II wypuścili na rynek model królewskiej karocy. Model został wprowadzony w dwóch wielkościach, standardowej i miniaturowej. I to ta druga wersja okazała się wielkim hitem, to odmieniło oblicze firmy. Dziś marka Matchbox należy do zabawkarskiego giganta firmy Mattel, która niedawno święciła triumfy w kinach dzięki współpracy z Warner Bros. Nad filmem Barbie. Więc rzeczywiście oni mają dużo. Już od razu zdradzam i mówię, jakiś czas temu firma Mattel zapowiedziała, tak, my budujemy swoje uniwersum i pojawią się w tym uniwersum właśnie resorówki, pojawi się Barbie i pojawi się wszystko tak naprawdę, do czego mamy prawa, więc rzeczywiście każdy robi swoje uniwersum. Jak to będzie? Jestem ciekaw. Ja akurat lubię dobre filmy, a pokazano nam przy okazji kilku produkcji, że można tak naprawdę z niczego zrobić jakiś fajny film. No chyba tak to można rzeczywiście ująć. No i trzeci temat dzisiejszego dnia to Luna na Eurowizji. Luna na Eurowizji się pojawiła. Wczoraj był pierwszy półfinał, no i niestety Luna odpadła. Nagie pośladki i pentagramy lepsze od polskiej propozycji. Za nami pierwszy półfinał, jest to oczywiście artykuł Onetu. Pierwszy półfinał 68. konkursu piosenki Eurowizji i chociaż chciałoby się napisać, że tego wieczoru wielu artystów zaskoczyło, to tak naprawdę wyniki były wszystkim znane już od kilkunastu dni. W finale znaleźli się faworyci, a ci, którzy fałszowali i niespecjalnie się popisali swoimi występami, odpadli w przedbiegach. Niestety wśród 10 szczęśliwców, którzy staną do rywalizacji podczas sobotniego finału, nie znalazła się Luna z piosenką The Tower. Oznacza to koniec eurowizyjnej przygody dla Polaków. No niestety nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni odpadamy na pierwszej rundzie. Nie będę w tym momencie omawiał wszystkich występów, bo nie o to chodzi. Skupię się tylko i wyłącznie na tym, co pokazała nam Luna. Tutaj mamy oczywiście inne zespoły i jest Luna. Szósta w kolejce ustawiła się Luna z piosenką The Tower i niemalże cała Polska wstrzymała oddech na 3 minuty. Nie trudno było wyłapać, że wokalistka wykonała wielką pracę od występów na imprezach, na których pojawiła się w ostatnich tygodniach, promując konkursową piosenkę. Jeżeli oglądałaś albo oglądałeś występ, no to wiesz, że kilka razy zdarzyło się jej zafałszować i chyba też zapominała, gdzie jest mikrofon. Wydaje mi się, że dużo lepszym pomysłem i wyjściem byłby mikroport, który tutaj by rzeczywiście równo wyłapywał wszystkie jej dźwięki, wszystko to, co śpiewała. Chociaż momentami pojawiały się pewne nieczystości, to Luna nadrabiała wszystko dopracowanym układem choreograficznym oraz świetną scenografią. Rzeczywiście ten motyw z koniem bardzo mi się podobał. Trzykrotna zmiana strojów udała się bez szwanku. Niestety to nie wystarczyło, żeby nasza reprezentantka dostała się do finałowej rozgrywki. Ostatni raz nie dostaliśmy się do finału, kiedy reprezentował nas Rafał Brzozowski w 2021 roku z piosenką The Ride. Rzeczywiście Ribi Dibi, jak go nazywa mój syn, ponieważ piosenkę o takim tytule dla dzieci kiedyś nagrał, no nie pokazał klasy, ale według mnie, jeżeli chodzi o Lunę, nie było ogólnie wstydu. To w tym momencie możemy dywagować, czy powiedzmy Justyna Steczkowska mogłaby wystąpić ze swoją piosenką i byłoby lepiej. Tego się nigdy nie dowiemy oczywiście, no ale trudno, tak to było, że komisja TVP wybrała taką, a nie inną piosenkę. Mogli pójść całkowicie hardkorowo i powiedzieć, nie, spokojnie, my bierzemy pana Sawiana i będzie świetnie, chociaż akurat chyba za panem Sawianem byłbym najbardziej, no ale w tym momencie pozostaje nam tylko i wyłącznie trzymać kciuki w sobotę. Tak, w sobotę jest finał, wybrać sobie jakieś fajne utwory. Ja akurat z eurowizyjnych tylko i wyłącznie póki co przesłuchałem występ Luny, może dzisiaj mi się uda rzeczywiście nadrobić i będziemy, przynajmniej ja będę na bieżąco. Czy będę oglądał? Pewnie tak. Czemu by nie? Przecież Eurowizja to jest święto
tandety, święto dobrej muzyki. No może wiele, wiele lat temu za czasów ABBY i innych zespołów, a teraz to wygląda różnie. A w tym momencie z mojej strony to wszystko. Dziękuję pięknie i znowuż na żywo widzimy się